Dziś chcę Wam opowiedzieć o jednym z moich ulubionych ziół, jakim jest goździk. Opowiem Wam, jak ja stosuję goździki i jakie jest ich działanie. Nie wiem, czy wiecie, ale te znane wszystkim goździki, które są stosowane głównie jako przyprawa, to tak naprawdę pączki kwiatowe goździkowca, które są zbierane przed rozkwitem. Ze względu na szerokie spektrum działania, warto wprowadzić mikstury z goździkiem do codziennego życia. Ja bardzo często żuję goździki, gdy tylko sobie o nich przypomnę. Albo gdy mnie zaboli ząb, to wtedy od razu sobie o nich przypominam. W torebce zawsze staram się mieć goździki. I opowiem Wam coś, co mi się teraz przypomniało. Ostatnio, gdy byłam na wyjeździe, zaczął mnie boleć ząb. I żułam wtedy co jakiś czas goździka na zmianę ze smarowaniem wyciągiem z propolisu, który też zawsze zabieram ze sobą. Ból szybko się zmniejszał, aż po 2 dniach ustąpił całkowicie. Goździki mają działanie przeciwpasożytnicze, antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Rzucie goździków niweluje nieprzyjemny zapach z ust, ponieważ niszczy bakterie i inne patogeny bytujące w jamie ustnej lub w układzie pokarmowym. Nie wiem, czy wiecie, ale dzięki zawartości eugenolu goździki stosowane są do kuracji odwykowej podczas rzucania palenia tytoniu. Goździki pomagają także przy infekcjach układu moczowego. Działają też wykrztuśnie, przeciwskurczowo, przeciwwirusowo. Poprawiają pamięć, regulują ciśnienie. Okazują się pomocne przy kaszlu, gorączce, nudnościach, niestrawnościach oraz osłabionej odporności. Oprócz samych goździków ja stosuję często olejek i napar. Uwielbiam olejek goździkowy. Ma tak wiele zastosowań, że musi być u mnie w domu. Przyjmowanie do ustne tych rzeczy likwiduje procesy fermentacyjne w jelitach, działa przeciwbólowo na przewód pokarmowy, likwiduje wzdęcia. Zewnętrzne stosowanie olejku goździkowego dodanego w ilości 10% do oleju, np. lnianego lub oliwy z oliwek, powoduje gojenie ran, oparzeń, grzybic skóry. Działa odkażająco, przeciwzapalnie, znieczula. Podczas przeziębienia taką mieszankę wcieramy w kark, węzły chłonne, stopy, plecy, gdyż działa rozgrzewająco i pobudza krążenie krwi. Szybko przynosi ulgę przy bólach mięśni i problemach skórnych. Stosowanie w proporcji 1:1 olejku goździkowego z oliwą z oliwek czy innym olejem tłoczonym na zimno zalecane jest na miejsca zmienione reumatycznie lub po urazach. Działanie jak wcześniej, przeciwbólowe, znieczulające, przeciwzapalne, poprawiające krążenie. Nadżerki, pleśniawki w jamie ustnej można smarować olejem goździkowym rozcieńczonym gliceryną w stosunku 1:1. A jak zrobić napar z goździków? To proste. Do szklanki wsypuję 1 łyżeczkę rozdrobnionych goździków i zalewam 1 szklanką wrzątku. Parzę pod przykryciem przez około 15 minut, po czym odcedzam. Taki napar pijemy kilka razy dziennie w niewielkiej ilości przy kaszlu, zapaleniu gardła czy zaburzeniach trawiennych. Dziś jeszcze propozycja dla Was, jak zrobić szybką, pyszną i super zdrową herbatkę, m.in. z użyciem goździków, imbiru, cynamonu cejlońskiego, miodu i pomarańczy. Do szklanki wsypuję około 7 goździków. Dodaję laskę cynamonu cejlońskiego oraz plaster pomarańczy. Następnie zalewam wszystko gorącą wodą i wlewam odrobinę soku naturalnego z imbiru. Jeśli nie macie takiego soku, to możecie wcześniej dodać kawałek świeżego imbiru. Teraz przykrywam tylko napar spodeczkiem i parzę przez około 15 minut. Gdy nie jest już gorąca, dodaję jeszcze troszkę miodu. I mam już gotową herbatę. Taka herbatka świetna jest na chłodne, jesienne czy zimowe wieczory. Działa rozgrzewająco, przeciwzapalnie, poprawia trawienie. Warto pić ją szczególnie wtedy, gdy czujemy, że dopada nas przeziębienie. Krótko chciałabym jeszcze wspomnieć o ważnych składnikach tego zdrowotnego napoju, o cynamonie cejlońskim, imbirze i miodzie. Cynamon cejloński to jedna z najstarszych przypraw. Szczególnie dziś powinniśmy go chętnie używać. Dlaczego? Bo zmniejsza przekrwienie tkanki płucnej. Rozrzedza śluz, bardzo dobry jest w nieżytach górnych dróg oddechowych. Imbir szczególnie korzystnie działa przy nieżycie górnych dróg oddechowych,
Skutecznie pomaga przy problemach z zatokami, katarem czy dolegliwościach gardła. Ma działanie rozgrzewające, a jednocześnie nie powoduje pocenia. Pobudza trawienie, działa przeciwzapalnie, jest naturalnym sposobem na pozbycie się nudności. Miód wszyscy znacie. Obniża ciśnienie krwi, działa przeciwmiażdżycowo, wspomaga organizm w walce z przeziębieniem i chorym gardłem. Bogaty w wiele składników, takich jak witaminy C, B1, B2, B6, H, kwas foliowy, kwas pantotenowy, aminokwasy i minerały, takie jak potas, żelazo, wapń. Znany jest z antybakteryjnych właściwości, a więc szczególnie polecany, gdy mamy słabą odporność i często łapiemy infekcje. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Cieszę się, że jest Was coraz więcej. Motywuje mnie to do tworzenia kolejnych nagrań. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i do usłyszenia.